Geomet. Tu mamy 7,5. Tu mamy 8,800. Tutaj mamy ceny. Tu zwiało jedną cenę. Może sprzedana. Cześć. Ta sprzedana już? Aha, ale kurczę ładne jak z tego. Cześć. Jak zawsze. Jak z motozbytu. Ładne to masz tu. Ale ten jakiś telefon mógłbyś zostawić do siebie. 6800. Nowy PRL 18. Ty, ale romecik nowy, no. Tak. Film widziałeś, nie? Który? A nie, nie. No Maciek. Co, za stówkę A to jest ten. Nie widziałem. Maciek zrobił. To nie. Pokażę ci zaraz. Tu pokaż mi, no. Ale to, czyli masz teraz, to jest nowy nabytek, rozumiem. Wiesz co, ja już nie mam dłuższą chwilę, ale po prostu... Made in Poland. Ale film jak je kupujecie, czy? Nie, po prostu zrobił film. A, 1000 piw. No. Ale nie widziałem tego 2 filmu. tygodnie temu. O widzisz, to nie ten, nie śledzę go, teraz będzie karan. On tu jest. Gdzie on stoi? Nie, Gdzieś? on łazi. Aha, On łazi. Ja myślałem, że wiesz, bo on tam o tobie też wspomina na kanale. tak, no. To 2 tygodnie tygodnie fajny. temu on był u mnie i zrobił film z tym. Tak? A skąd ty jesteś? Ty jesteś na No stronie? dałem ci widzę, no spójrz z tyłu. Kropka niebieska. Czerwona, Życim, tak? Czerwona, Życim, no. aha. Widzisz, to muszę kiedyś ten... Może jak będę do Łeby gdzieś jechał, to kiedyś za... No, ale fajne faktycznie. No to zapraszam na kanał tam 1000 piw i napraw. Patrzę, wiesz? Ja nie mam czasu, powiem ci, że tyle tych treści jest, a sam jeszcze robię dużo. Widzę, nie? Nie ma ten. Nie ma na wszystko czasu, ale fajne. Ropa się powinna wyciągnąć trochę. Myślę, że w dosyć dużym stopniu jest rzadkim motorowerem i jest coraz bardziej poszukiwanym. A czy rzadkimi motorowerami są dwa praktycznie fabrycznie nowe egzemplarze, które pochodzą z samego końca produkcji i znajdują się w nieco innych kolorach i w nieco innym układzie. Wskazy typowo hartowskie, lampa z tyłu też hartowska. Uciekam, chłopaki, cześć. W jakiej cenie takie coś? Cześć, hej. Jeszcze raz? 1,5. Co? Kupiłeś coś? Nic, na razie szukam. Kurde, miałem być o 9, a... Cześć. O, 6,5 koła, tu jest numer telefonu dla chętnego. Cześć. O, skrzynie po 450? Marcyś, telefon chodzi. Cześć. Tak? Chodzi? ja, Aha, to ty? No, O, ty mi to widzisz. wysłałeś, O, to fajnie, No od to WL-ki, fajnie. gościu, nie? Ty Od też widzę, WL-ki, masz jakieś no. WL-eczki, nie? Coś mam, no. Proszę? Coś mam. No. A masz tu gdzieś jakieś WL-eczki? Coś? Nie, nic nie, Nie, nie tutaj pozbywasz w się. domu. Nie, właśnie, że Kłaniasz. nie. Kłaniam to, pewnie. Całym sobą. No to fajnie, że kolorofon wy ten. No. Jaka cena? Sąsiada. A twoje? Coś tu? To? Czy też? Wszystko sąsiada. Można ceny na to poznać? Czwórkę. A to? 12. Który to jest rok? 57. Mhm. No, fajna. Dobra, idziemy dalej. O, tu jakaś motorynka. W jakiej cenie ta motorynka? 6. A WFM-ka? 5,5. O. A coś jest do niej? Silnik? Nie, to jest rama 550. No. Znaczy no, bo ja tu powiedziałem 1000, a tutaj 100. Aha. Właśnie chciałem dojaśnić, żeby nie było. Nie to samo to. No. Tak na się patrzy, już taka nasza inflacja poszła. Znaczy mówię, że zrozumiałem, mówię podejdę, ale szwagier już przejdzie.
Dobra, dzięki. Jaka cena za tą jawę? Nie wiem. 4800. O, jest tabliczka nawet. A to co to jest? Glazji, włoski motor. Nazi. Jakiś... Dla spadochroniarzy. Silnika do tego nie ma. Wszystko jest. Ile takie coś kosztuje? 1800 za 2. 1800 za 2. Okazja. Okazja bazaru. A to ty jak się łaska, to ty łaska. A ja już w tamtym roku O, kamerunu. Ja idę. W jakiej cenie takie blaszki? 5 zł. Rocznica rewolucji. Stawa turystyczna. To są jakieś matryce chyba, nie? Do blaszki. W jakiej cenie komar? 2,5. Co tu jeszcze jest? Przepraszam, osa. O, i tłumnik macie. Osa, 6,4. Są jakieś dokumenty na to? Cześć. A to nie do mnie, to tutaj Ten? dopada. Aha. No to co chłopaki? Decyzja. Bo się gęsto robi. Słuchajcie, młodzi siostry jeszcze te studia wam tak, czyli jeszcze i to już kończymy. 16 wszystko. Lubię młodych, lubię wam dać recenzję, ale już wy też można przekonać. No i dobra. Dobra, to będziemy pokazywać. No i ten, fajny. Osa, fajny temat. Będzie dokument na YouTube. Tak, moment zakupu osy. Moment zakupu osy, no. Zapraszamy. Szczęśliwi, Tak, szczęśliwi nowi właściciele. W wakacje zapraszamy, damy zaraz kontakt, motory robimy. Tak, a skąd jesteście? Zamówienie. Z Karszewa, z Podradomia. Aha, z Podradomia, o proszę. I co? Rozpoczęcie sezonu, można przyjechać na zlot. Tak? Zapraszamy, to jest O, huczne widzisz. wydarzenie, orkiestra, wszystko, także... Tak? O, Z Karyszew proszę sobie wpisać na Facebooku. To tutaj piszę widzę też, sobie, no. zapraszamy, zapraszamy. o. Super, Może czekajcie, osa ja już zobaczę wyjedzie. sobie tutaj jeszcze, no. No wiecie, no fajnie, ale też dużo ludzi mówi, a teraz młodzież się nie interesuje starymi motocyklami. My robimy renowację tak w tym zakresie, co się da. Tak? Tak. Aha, to fajnie. A rodzice też się zajmują? czy nie? Sami z siebie, tak z nudów to przyszło tak naprawdę. Od rowerów się zaczęło. W sumie tak się poznali. Stare rowery, tak się poznaliśmy 2 lata temu, także 2 lata robimy teraz te motorki. Już 12 mamy w sobie swoich. O, a w jakim wieku jesteście? Ja już 18 za niedługo, kolega za niedługo No 17. to proszę bardzo, no kurde, młodzi chłopacy, zajebiście. Przybiście pionę. Miło było was poznać. Odezwijcie się tam koniecznie na ten. Odezwiemy się. W Już rano komentarzach. live oglądaliśmy jak pan jechał. Tak? Dosłownie, ale Marcin, bo ja nie jestem panem, ja jestem zwykły chłop. to pan Marcin może być. To tutaj ostatnie 15 minut oglądaliśmy, bo akurat już byliśmy tam blisko Aha, na tej no. obwodnicy. Także akurat tylko mi powiadomienie, patrzę, pan robi live. Mówię, no dobra, Wyjechałem, to oglądam, ale tu już 10 km miałem. No, widzisz, że ja dopiero wyjechałem. Dosłownie się No. zaczęło wtedy. To co chłopaki, poczekajcie. No. No. Cześć. Drzwi z taksówki jeszcze, no. No to super, to gratuluję. Fajnie, bo już widzę, że ten taki emblemacik jest, nie? No, w porządku jest. Myślę, że na razie zostanie w takim stanie, bo nawet zachować w patynie, nawet fajnie, że bo nie jest jakoś bardzo. Tak, nie jest z jednego kawałka, nie? Kawałka. No wiesz, teraz nasza też zachwalamy. No. Nie, no powiem ci, że bo, nie wiem, w Polsce jeszcze to jest jakby tak mało znany temat, że motocykle w oryginalnym stanie, ale zrobione mechanicznie, są dużo więcej warte, nie? I to z roku na rok, z roku na rok to... A te osoby, które się nie znają, to zobaczą właśnie, nie wiem, może być replika cała, ale będzie ładnie pomalowane i o, jaki piękny. Ale i na to są klienci, tylko że
super, dobra, lecę dalej. O, tutaj coś ładnego jest. Jest tu właściciel gdzieś? No chyba jest. Gdzieś się sprzedaje, czy tylko się chwali? Jest. Kola jest na tym. No, fajnie. Są ponad 100 000. No tak, teraz to wszystko kosztuje. Jeszcze parę lat do tyłu, to tak za 45, za 50. No. Dlatego trzeba kupować, a nie trzymać na lokacie, nie? Dzień dobry. Cześć. W jakiej cenie masz? Czy nie sprzedajesz? Czy sprzedajesz? Tak, do kupienia. Tak. Ile? Takie coś? Około 100. Około 100. Który to jest rok? 47. 47. Dzięki. 47 rok. No, fajnie to wygląda. Tutaj mamy jedzonko. Jak tu fajnie to wygląda. Ładnie tu wyglądają u was te mięsiwka. Wygląda smakowicie, ale na razie nie mam czasu na rozrywki. Możliwe, że jak się... Nie mam pojęcia, bo przez jakiś czas nie uruchamialiśmy, ale... Jaka cena za nią? 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca. No, fajna. Gdzieś ją z szopy wyciągnąłeś? Nie no, nie szopy. Czy jesteś od nowości właściciel? Mojego dziecka. Twojego dziadka, tak? O. Kurczę, to ja bym tak tanio nie cenił. 7,5. A ten wózek do MZ? Nie wiem od czego tak szczerze. A to ile ceni za to? 7,5 tysiąca. A wózek ile? 8,5. 8,5. Fajnie, bo jest z jednego kawałka, nie? Nie malowana, nic nie... Za ramę dali tam 3000. No. Dobra, a skąd jesteś? Powiedz mi? Z okolicy Żarodowa. Z okolicy Żyrardowa. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy środę. Był odcinek zaległy z Motobazaru w Łodzi. Jeszcze to troszeczkę podzieliłem, więc będzie jeszcze jeden. Tutaj bardzo się cieszę, że udało mi się wejść na moment zakupu Osy. Motorower Osa, widać od razu jaka jest ta zależność, tak, cena była wystawiona 18 000, poszła za 16 300. Bardzo ładny stan, fajna. Młodzi chłopacy, pozdrawiam was serdecznie. To dowodzi też temu, bo tutaj często ja mam w komentarzach takie głosy, że młodzi się nie interesują, młodzi coś tam. Ale trzeba pamiętać, jeżeli stawiamy takie tezy, hipotezy, oceny, to bardzo często kierujemy się swoim własnym i tylko własnym doświadczeniem, czyli ty nie masz znajomych młodych, którzy się interesują, bo ja na przykład znam bardzo dużo ludzi młodych, którzy się interesują właśnie starą motoryzacją więc ja mogę mówić w drugą stronę, tak? Więc trzeba zawsze to sobie wyważyć, ale najlepiej sobie wiedzieć to, że jakby ten pogląd czy ogląd na świat bierzemy tylko z własnego doświadczenia. I tak kiedyś oglądam takiego, interesuję się mocno samorozwojem. A teraz nawiążę też do tego, dlatego że za 2 dni mam takie urodziny, można powiedzieć 4, od kiedy ostatni raz tutaj właśnie w tej mojej stodole na tej oto kanapie się sponiewierałem alkoholem i od 4 lat już nie zażywam żadnych używek i właśnie w ten samorozwój poszedłem i między innymi słucham tego Ajana Brahmana i on właśnie mówi, jest takie buddyjskie jakieś powiedzenie, że ze słoniem. 4 osoby mają zamknięte oczy i każdy opisuje słonia, tak? Ale jeden trzyma za ogon, jeden trzyma za ucho, jeden za nogę, 4 za coś tam, no i każdy opisuje, wiadomo, ogon cienki, długi i opisuje tego słonia, że tak wygląda, no i może się kłócić, a drugi trzyma ucho i mówi, że to ucho tak i tak wygląda, tak? I każdy ma rację, każdy widzi tego słonia tylko z innej strony, więc to jest takie bardzo fajne do przełożenia na inne rzeczy, że często upieramy się, że to jest tak, że ja mam rację,
A to gówno, prawda? Bo nie mamy tego wglądu na całość rzeczy. I tak samo różne sytuacje. Nie można... Ja uważam, że nie można często różnych rzeczy oceniać, bo nie wiemy, jakie były okoliczności, co tam się wydarzyło, jaki miało wpływ i to jest naprawdę bardzo skomplikowana rzecz, więc ja się staram jakoś tam powstrzymywać. Oczywiście te stare jakieś nawyki czasami mówią, od razu, żeby kogoś tam pojechać, nie? Ja się cieszę, że tutaj w komentarzach w sumie bardzo mało jest jakichś takich nieprzychylnych, dużo jest takich pozytywnych odzewów i to mnie bardzo cieszy i dziękuję wam za to, że się odzywacie, że piszecie, że tutaj, nie wiem, trafiliście pierwszy raz, że wam się podoba. To jest bardzo fajne. A ja powiem, bo przed chwilą odwiozłem dzieciaki do przedszkola. I jadę i na drodze przejechałem przez jakieś takie, nie wiem, szczątki czegoś, nie wiedziałem czegoś, widziałem, że dziewczyna coś zbiera z drogi, nie wiem, jeszcze pomyślałem, że to jakiś jeż. No i pojechałem, ale zaraz mnie coś zaczęło, mówię, nie, muszę się wrócić, muszę się spytać, co tam się stało, może coś pomóc, może, nie wiem. I słuchajcie, zawróciłem, dziewczyna najpierw myślała, że okazało się, że ktoś jej urwał przede mną lusterko i jak ja już przyjeżdżałem, to ona gdzieś to lusterko zbierała. No i urwał jej lusterko, jemu też odpadło lusterko, ale się ani nie zatrzymał, ani się nie spytał, pojechał gdzieś, uciekł dalej. Tutaj dziewczyna, wiadomo, roztrzęsiona, dzwoniła do taty, bo to młoda osoba. No i tam pomogłem, założyłem jej to lusterko jakoś, żeby udało się tam to wcisnąć, popękane, potłuczone, ale założone, mogła sobie dalej jechać, jakoś ją tam uspokoiłem, że no wiadomo, to nie jest koniec świata, że tam lusterko i że jakiś ktoś sobie pojechał, ale to jest często właśnie też takie unikanie odpowiedzialności, to jest dla mnie właśnie bardzo niedojrzałe. Kiedyś też takich unikałem różnych rzeczy, bo to było nieprzyjemne, tak? Zderzyć się z tym, że jednak zrobiłem coś niefajnego, tylko dzida, uciec, zapomnieć i wyprzeć to z siebie, nie? A jednak przyznanie się do czegoś, jakieś takie to jest... Czasami trzeba się po prostu skonfrontować z tym, że się nie jest takim idealnym i superowym. Dobra, my tutaj gadu, ale nie będę was więcej zanudzał tutaj moimi refleksjami i przemyśleniami. Wczoraj jak oglądaliście odcinek, to tutaj stanął ten regał. Ktoś tam napisał, że będzie niewygodnie, ale zobaczymy sobie z motocyklami, bo nie wiem, czy będą teraz tędy wjeżdżać, czy tu. Na razie myślę, że jest ok. Ta moja Versalco Tapchan Sofa poszła tutaj. I teraz tak sobie myślę, że jeszcze te skrzydeczki wrzucę w ten kąt i może będzie, bo już wcześniej tutaj tak miało być, ja tutaj założyłem nawet lampę. No ale te plany tutaj, no musimy się jakoś dotrzeć, zobaczyć jak to wszystko będzie fajnie. Odezwał się też wczoraj już po odcinku, po jakby zedytowaniu, wyeksportowaniu na YouTube'a, odezwał się producent tego podnośnika, którego wam pokazywałem i jest zainteresowany współpracą. Dostałem jakiś rabat na ten podnośnik, więc czekam na fakturkę, opłacę fakturę, mam... No i gdzieś go tutaj zainstalujemy. Mam dostać też jakiś zestaw narzędzi, jakieś koszulki, więc dla widzów, więc będzie jakiś konkurs. No bo ja już jakby klucze mam, więc będą jakieś klucze dla was do wygrania. I tak to wygląda. W piątek robimy z Kamilą live'a. Także szykujcie się na piątek, będzie taki odcinek z pytaniami i odpowiedziami, tak question and answers. Nie robiliśmy tego nigdy, więc dzisiaj chyba już dodałem grafikę, żeby pod tą grafiką zadawać pytania. Jak macie jakieś pytania, zapytania, czy to ze Stanami, czy to z innymi rzeczami, to śmiało pisać. Postaramy się odpowiedzieć. Przygotowuję też rzeczy na licytację, na sprzedaż. Zobaczymy, ile się tego uda, że tak powiem, upłynnić. To jest to. Dzisiaj miałem jechać po poloneza, ale gość z tym polonezem powiedział, że dopiero w sobotę go gdzieś tam odkopię, więc na razie polonez jest zawieszony. Oj, patrzcie co tutaj jest. Aha, tu jest aż tak wytarty ten lakier od tego. Od siedzenia. Dopiero w tym świetle to teraz widać. To trzeba będzie spolerować chyba. Albo coś... Albo zobaczyć co tutaj się z tym dzieje, bo jest oryginalny lakier. A jak nie, to tutaj chyba było jakieś siedzonko. Grzesiu, tu było siedzonko z tyłu, czy nie? Jak on przyjechał, pamiętasz? Czy on tak był z samym tym? Coś tu było chyba, ale... Siedzenie chyba. Nie, no bo jest... Czekaj, jak tu w tym wygląda? Aha, tu jest takie siedzonko.
I tam, no właśnie, czy to przyszło? Bo tam to a dobra, muszę zaraz odkopać, gdzie te wszystkie rzeczy są. Najpierw zobacz jak to wygląda. Na filmie, nie? Jak to przyszło. No, przy filmie, no. To muszę zobaczyć. No, ale oglądałem ostatnio tego, Pedrosa. On ma takie filmiki, nie bądź obserwuj, nie bądź uj. I kupiłem jakiś tam do mycia, coś tam reklamował i mówię, o, dobra, zamówię sobie i zobaczę, jak ten detailingowy temat wygląda. Może coś... Jednak to robi robotę, nie? Ktoś pokaże coś na filmie i to jest tak, działa jak polecenie, nie? Ktoś znajomy coś poleca, coś przetestuje i... Więc zobaczymy. O, tutaj lampka, tutaj ten nasz komarek. Komarek na 50 000, już prawdopodobnie właśnie będzie na łebie. Zobaczymy jak to będzie szło. Im bliżej, na razie jeszcze nie będę mówił, bo mamy tam ile? 37 000. Ale no przy tej jakby ilości subskrypcji, które idą, to jest duża szansa, że to będzie w łebie. Komarek jeździ, trąbi. O właśnie, bo kolega DZ go zrobił. Ten DZ gdzieś zaginął w akcji. No, ale fajnie zrobił tutaj ten remont tego silnika. Tutaj coś kapie? Paliwo? Nie. Dobra. I nagle, wiesz, dziecko odskoczyło tam o kilka metrów do tyłu, Ale to widziałeś, bo to Shreku tam jak Egona robił, to też go tam coś Egon naprawia i go gdzieś tam... nie bać, to tylko fotomontaż. Tak. W dzisiejszym odcinku sąsiedzi, bo tak, zrobiliśmy tutaj, znaczy Maciek zrobił ładne gniazdko, ale teraz jak przesuwamy te nasze tutaj szafeczki, to się okazuje, że gniazdko niestety będzie zakryte, więc prawie już przednieśliśmy do góry, ale później sobie jeszcze przypomniałem, że to postawimy tą drugą szafkę, więc... Jak dobrze, że tylko, że mało jest tych szafek, nie? Dobrze, że mało, no. Ale myślę, że tu będzie fajnie, a tutaj jak przyjdzie za tam kilka dni ten na motocyklowy, to on jest fajnie, że na kółeczkach, więc można nim sobie tutaj gdzieś zajechać, podjechać. A, jeszcze z tego odcinka dzisiejszego bazarowego chciałem powiedzieć, bo tam WSK była na samym końcu, że 7 500. Ja się później cofnęłem, wracam i już WSK już nie było sprzedana, a teraz tak sobie myślę, że taką WSK, właśnie nie wiem, który to był rocznik, ale... Mój pradziadek miał taką WSK. Mam tutaj nawet dowód rejestracyjny. Ale to jest WSK M06. Czyli to chyba z tych pierwszych lat, bo ona, z tego co pamiętam, ona była bardzo do WFM-ki podobna. Ja byłem przekonany, że to WFM-ka jest, a to jednak WSK. No i w takim stanie, no ciężko, jak ktoś chce sobie wrócić tymi pamięcią do lat młodości, do dzieciństwa, czy do jakichś tych, bo pamiętam, że dziadek to później sprzedał jakimś młodym chłopakom tam chyba z Lądka, Zdrój, czy z Kłodzka, przyjechali bez kwitów, no pewnie teraz już jest zarejestrowana, a dowód wciąż jest u mnie. Ale to jest taki kolekcjonerski, tak jak mam do Sokoła też dowód, też taki fajny rozkładany i jak będę rejestrował Sokoła, jak już dojdzie do tego etapu, to na pewno go nie oddam. Nie oddam tego dowodu, tylko na żółte papiery pójdzie. Żółte blachy raczej. Żółte papiery to... Jak tam Maciek? Bardzo Idzie? dobrze. Ręce ci się zaczęły, trzęsą ci się coś po wczorajszym dniu. Stanie jestem sobie, prąd nie płynie. Tak myślę i się zbieram do tego, do rozkręcenia już silnika z Sokoła, bo to pierwszy pójdzie jakby na pierwszy rzut. I tak sobie myślałem, na czym to zrobić, ale chyba tutaj jak mamy ten wózek Jato, to położymy tu jakąś taką fajną dechę, jakiś blat. Tutaj najpierw jakimś kocykiem, ręcznikiem na to blat. I tutaj może silnik. Tylko się zastanawiam głośno, czy są jakieś, bo tak jak do WL-ki mam taki stojak pod silnik. Tutaj do tego Willersa też będę musiał dorobić, ale tutaj on stoi tak płasko, nie? Ale też jakiś chyba stojak by się przydał, wtedy on by był troszkę wyżej, bo najpierw trzeba będzie zlać z niego olej. Zobaczymy, co jest w środku. Nie wiem, czy odłączymy najpierw skrzynię biegów, czy najpierw zaczniemy górę ściągać. Nie wiem, może coś podpowiecie, może macie doświadczenie, no ale z tym stojakiem bym był bardzo zainteresowany. No i tutaj będę chciał to robić. Będę chciał to robić
Właśnie na jakimś. Myśleliśmy, że jakiś stół stworzymy, ale w sumie jak jest ten wózek fajny, to jego można sobie wszędzie postawić gdzie chcemy, tylko żeby to tutaj nie zniszczyć tego blatu roboczego, bo to tak ładnie wygląda. To jest to. Jeszcze raz, bo tam w urywkach filmu z tymi hartami pokazywałem kanał Maćka 1000 piw i napraw. Polecam. Bardzo też pozytywny chłopak. Tak jakoś żeśmy się zgadali, on mi tam pomaga, bo on ma oprócz motocykli też widziałem, że tam polonezami się zajmuje, więc troszeczkę mi tam podpowiada z tymi poltkami, więc dzięki Maciek Ci za to, że Ci tam zawracam gitarę. No, a my tutaj co? Sprawdzamy, znaczy my tu, Maciek na razie robi najwięcej. Grzegorz tam za kotarką widzę, przysypia. Masz nowe tabletki? Co? Chyba sobie zrobię tą kotarkę faktycznie. No tutaj taka, wiesz, na zimę. Pamiętam, mój dziadek tam w Złotymstoku zawsze, wiesz, miał garaż czy coś, to wszędzie taki dywan i wtedy malucha miał ciepło. Ja to byś miał takiego, malucha też byś miał tu, znaczy ten, no. Kotarka, nie? Z gołąpanią. Nie przy... Dobra, a tak na serio to w ogóle szukamy, może ktoś z Was zna, gdzieś tu z Wrocławia, z okolic, albo sam się zna, bo chcemy tutaj, jest wielki kominek, ale nie ma tu jakiegoś nawiewu. I nie wiem, coś myślimy, żeby to w lecie pewnie będzie więcej czasu ktoś miał, żeby tu jakoś zrobić rozprowadzenie. Nawiew na całość. Tak, nawiew na całość, bo to jest dużo, tu jest taka cała wielka baza, tutaj nam kolega to zrobił, ale no jest tylko dziura, nie dopracował, no bo tutaj powinno być chyba jakieś coś i jakiś wiatraczek i można by tu rurkami tam, żeby do Grzegorza, do kabiny. Można by się tu przekuć i żeby, o, tutaj jak robię live'y, żeby było ciepło i nie, i tutaj taka rurka, żeby jeszcze tutaj był nawiew i tutaj ogrzewał to pomieszczenie. Nawet nie przekup, bo nie zniechęcaj. Mamy przestrzeń pod spodem, tak? A no też jest ta przestrzeń, no tak, jest Tam. no można jakieś różne rzeczy robić, no ale to ktoś musi być fachowiec, fachura. Jak jesteś fachura, to pisz, dzwoń, zrobimy tu od razu odcinek z tym, z przeróbką kominka. No, dobra. I co, żegnamy się już, nie? Bo to już, która już jest? 9 rano, to już trzeba kończyć. Zegarka nie mam. Nie mam zegarka. Słoneczny. Nie no, ładuję, bo na basen jadę. Jadę na basen. Do kogo? Do Jacka. Do jakiego Jacka? Diego. A, w opisie jest. W opisie. Jacek Diego. Z psami są teraz targi motocyklowe w Warszawie i Jacek tam gdzieś będzie nasze ulotki rozdawał. I będzie miał 2 prelekcje. Już wiem, że będą prelekcje właśnie o jazda chyba ze zwierzęciem na motocyklu, a druga coś tam, a druga prelekcja chyba... Podróżować z psem. Jak podróżować z psem, a druga? Jest tam? Druga nie ma. Elektryczne chyba motocykle. Coś chyba tak. Coś takiego będzie. No będą takie dodatkowe jakieś rzeczy właśnie na webie. Dobra. Kończę już. Kończ waść wstydu oszczędź, jak to mówią. Pozdrawiam serdecznie wszystkich nowych widzów, wszystkich starych widzów. Pozdrawiam cały Top Chat. Wszystkim wam serdecznie dziękuję za tą aktywność, że oglądacie, że komentujecie. To mnie napędza do dalszej pracy, właśnie do spędzania tutaj czasu w nagrywaniu, w montowaniu i w różnych innych rzeczach. Także jak jeszcze nie subskrybujesz, tylko oglądasz na telewizorze, to kliknij, tutaj będę ci ogromnie wdzięczny. Jutro pewnie też będzie film, w piątek będzie live. Także zapraszam na tego live'a z licytacjami, z różnymi sprzedażami, z wyprzedażami. Będzie się tutaj działo. Do zobaczyska, piątka. Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Weba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na 2 scenach. Nocna parada motocykli, 2 dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska!
Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!